Jest rozejm między Iranem a USA, ale to naprawdę dziwny moment, bo kilka godzin po jego ogłoszeniu 3 stolice, Waszyngton, Teheran i ten trzeci, Islamabad, mówią dokładnie to samo. Wygraliśmy. I tu zaczyna się cała historia. Bo jeśli wszyscy mówią wygraliśmy, to zwykle znaczy, że prawda jest schowana głębiej. Ten specjalny, krótki odcinek nagrany tuż po ogłoszeniu rozejmu to tak naprawdę historia o tym, jak jeden rozejm może jednocześnie wyglądać jak sukces w 3 różnych stolicach i dlaczego żadna z nich nie mówi całej prawdy. Jest środa, 8 kwietnia 2026 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. O tym, że Donald Trump miał, jak mówił, w jedną noc zmieść z powierzchni Ziemi cywilizację, pewnie już wiesz. I wiesz też, że zamiast apokalipsy mamy rozejm i 2 tygodnie przerwy w walkach między USA a Iranem. To wspaniała wiadomość, ale wygląda na to, że to zawieszenie broni tak naprawdę szybciej ogłoszono niż dowieziono. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, co naprawdę wiemy, a potem co ugrały USA, co ugrał Iran i dlaczego Pakistan nagle znalazł się w środku tej historii. I jeszcze jedna rzecz. Wrócimy do planu 10-punktowego, planu Iranu. Co oznacza zawieszenie broni między Iranem a USA? Najprościej mamy warunkowy 2-tygodniowy rozejm. Stany Zjednoczone mówią, wstrzymujemy bombardowanie, jeśli Iran otworzy cieśninę Ormus. Iran odpowiada, zgoda na pauzę jest, ale to nie koniec wojny, a ruch przez Ormus ma się odbywać pod irańską koordynacją wojskową. Spoiler, pierwsze statki już ruszyły. Iran i Pakistan mówią też o rozmowach w Islamabadzie planowanych na 10 kwietnia, ale Biały Dom zastrzega, że to nie jest jeszcze ostatecznie potwierdzone. Izrael popiera pauzę wobec Iranu, ale mówi jasno, Liban do tego układu nie należy. Czyli możemy dalej bombardować Liban, no ale Iran i Pakistan mówią, nie możecie. I teraz najważniejsze słowo tej części. To nie jest pokój, tylko warunek. Bo w praktyce dalej nie ma pełnej jasności, jak dokładnie ma działać otwarcie Ormuzu i czy rozmowy w Pakistanie naprawdę ruszą. Czyli rozejm jest, ale to nie jest jeszcze pokój. Zróbmy krok wstecz. Czym w ogóle jest cieśnina Ormus? To jest wąskie przejście między Iranem i Omanem. Taki korek w butelce światowej energetyki. Około 20% światowego handlu ropą przechodzi właśnie tamtędy. Tuż przed rozejmem był tam potężny zator. Około 130 milionów baryłek ropy i 46 milionów baryłek paliw utknęło na około 200 tankowcach czekających przy Ormuzie. Spore, prawda? Czyli tam nie stoi kilka statków, tam stoi korek, od którego zależy kawał światowej gospodarki. Zaraz zresztą dowiesz się, dlaczego to ważne także dla twojej kieszeni. To wszystko brzmi abstrakcyjnie, więc powiem to prosto. Nawet jeśli brama się uchyla, no to kolejka nie znika od razu. Pierwsze statki już płyną, no ale armatorzy dalej boją się wracać, a pełniejszy powrót przepływów może potrwać. Czyli sam komunikat o otwarciu nie oznacza jeszcze normalności. Dlaczego to ważne? Bo od tej pauzy zależy nie tylko tempo wojny, ale też ceny energii, transport i zwykłe nerwy na rynkach. I zależy też cena benzyny na twojej stacji, a także ceny innych rzeczy w sklepach. Niedawno zresztą zrobiliśmy o tym odcinek, link do tego właśnie odcinka widzisz teraz na górze ekranu. Dobra, to teraz USA. Co ugrał Waszyngton? Po pierwsze, chwilę oddechu. Trump uniknął natychmiastowego wejścia w jeszcze większą eskalację. Po drugie, przekaz polityczny. Trump mówi o zwycięstwie, a Biały Dom przedstawia ten układ jako efekt presji i przewagi. Sam Trump napisał, jak to Trump, że to początek złotej ery Bliskiego Wschodu i że teraz wszyscy będą zarabiać masę pieniędzy. Zostawiając te jakże śmiałe tezy na boku, Trump może wreszcie ogłosić sukces. Niezależnie od tego, że tak naprawdę, i to też jest bardzo ważne zdanie tego odcinka, w stosunku do początku wojny, zobacz, nie zmieniło się poza zabitymi i poza stratami materialnymi, nie zmieniło się nic. No bo tak, Iran nadal nie wyrzekł się uranu, nadal kontroluje cieśninę Ormus. Ajatollahowie nadal dzierżą władzę w Iranie na spółkę z armią, a ich siła wydaje się prawdopodobnie nawet większa niż przed wojną, przynajmniej wewnętrznie. Ale to, co ważne dla Trumpa, rynek zareagował ulgą, ceny ropy mocno spadły, a giełdy się odbiły. Ale tu jest pierwszy zwrot. Stany Zjednoczone dostały chwilę, a nie rozwiązanie. Bo nawet jeśli ten układ utrzyma się kilkanaście dni, może nawet całe 2 tygodnie, to wcale nie znaczy, że mamy trwały spokój. Po ogłoszeniu rozejmu dalej dochodziło do ataków i alarmów. To znaczy, że nagłówek poszedł szybciej niż samo wykonanie.
A w takich historiach właśnie to jest najważniejsze. Nie deklaracja, tylko to, co dzieje się potem. No właśnie, to teraz co ugrał Iran? I tu jest drugi zwrot. Iran wszedł w pauzę, ale nie wyszedł do kamer z białą flagą, nie wyszedł jako ten przegrywający. Wręcz przeciwnie, może mówić, że wygrał. Teheran zresztą od razu zaznacza, że to nie jest koniec wojny, do tego zachowuje własny język wobec Ormuzu. Nie mówi dobrze, wszystko wraca do normy, tylko mówi przejście będzie, ale pod naszą kontrolą i koordynacją wojskową. I to jest ważne, bo pozwala Iranowi mówić u siebie: nie zostaliśmy złamani, nie zostaliśmy pokonani, tylko weszliśmy do rozmów bez publicznej kapitulacji. Stany Zjednoczone, jak wszystkim wiadomo, z potężną siłą militarną, znacznie potężniejszą niż nasza, nie zdołały nas złamać i nie skapitulowaliśmy. Co więcej, Iran stawia warunki przy rozmowach o trwalszym układzie, czyli zatrzymanie ataków, gwarancję, że te ataki, że ta wojna się nie powtórzy i odszkodowania. Czyli Teheran nie mówi kończymy temat. Teheran mówi dobrze, robimy pauzę, ale nasza lista żądań nadal leży na stole. Proste? Proste. Może przedstawić to jako swój sukces. I teraz jeszcze ten irański plan 10-punktowy. Trzeba o nim powiedzieć, ale bardzo ostrożnie, no bo w chwili, gdy nagrywam ten odcinek, wiemy, że taki plan istnieje i że Trump mówił o nim jako o podstawie do rozmów. No ale źródła pokazują też chaos wokół jego treści i statusu. O co tu chodzi? No nie o to, kto szybciej krzyknął, że to jest sukces, chodzi o to, kto dostał coś trwałego. A z tym nadal jest problem. Stany Zjednoczone mają pauzę i mocniejszy przekaz. Iran ma czas i brak upokorzenia, a to na Bliskim Wschodzie jest bardzo ważne. Ale trwałego porozumienia nadal nie ma. I teraz Pakistan. To jest w tej historii moment naprawdę ciekawy. Pakistan nie jest tu bohaterem wojny, jest bohaterem drugiego planu. Bohaterem telefonu, kanału komunikacji, stołu. W mediacji uczestniczyli premier Shehbaz Sharif, to on miał prosić Donalda Trumpa i Iran o zgodę na takie właśnie warunki porozumienia. Uczestniczył też szef pakistańskiej armii. I to jest bardzo ważny detal, bo on pokazuje, że Islamabad ma być nie tylko miejscem spotkania w ten piątek 10 kwietnia. Pakistan naprawdę pomagał spinać kontakt między stronami. Pakistan wniósł tu 3 rzeczy naraz. Po pierwsze, kanał kontaktu. Po drugie, konkretny pomysł, czyli 2 tygodnie pauzy i otwarcie cieśniny Ormuz. Po trzecie, miejsce rozmów, czyli Islamabad. I właśnie dlatego Pakistan nagle urósł do roli, której wiele osób zapewne by się nie spodziewało. Chociaż dla samych Pakistańczyków nie musi być to zaskoczenie, no bo Pakistan w końcu sąsiaduje z Iranem i taka jeszcze większa wojna jest bardzo nie na rękę, zwłaszcza, że stara się też trzymać z Arabią Saudyjską, czyli największym wrogiem Iranu. Ale uwaga, nie mówimy tutaj, że Pakistan odniósł sukces, bo sam wynegocjował pokój. Wiemy, że Pakistan był ważnym pośrednikiem przy warunkowej, czasowej pauzie. Jeśli rozmowy w Islamabadzie ruszą i coś dowiozą, no to Pakistan wygra politycznie bardzo dużo. Jeśli nie ruszą albo się wyłożą, no to zapłaci reputacją, czyli ryzyko jest ogromne. To jest dopiero faza testu. Dobra, to teraz puenta. Kto ugrał więcej? Na dziś Stany Zjednoczone wygrały chwilę, ale Iran wygrał czas. Pakistan wygrał rolę pośrednika, ale nikt jeszcze nie wygrał całej gry. I to nie jest unik z mojej strony, to jest po prostu uczciwy opis sytuacji. Bo zakres układu nadal jest częściowo niejasny. Liban jest według Izraela poza tym porozumieniem, według Iranu i Pakistanu nie. Plan 10-punktowy pozostaje jeszcze mętny, a rozmowy w Islamabadzie w chwili nagrania tego odcinka nadal nie mają pełnego, ostatecznego potwierdzenia z Waszyngtonu. Co to zmienia dla Ciebie? To, że ten konflikt nie jest daleko tylko na mapie. Jeśli Ormuz działa źle, świat szybciej albo wolniej czuje to w cenach paliw, w kosztach transportu i w ogólnych nerwach gospodarczych. Czasem o wielkiej polityce decyduje nie wielkie przemówienie, tylko bardzo wąska cieśnina. Nawet jeśli Twoja ropa, Twoja benzyna w Twoim samochodzie nie pochodzi z Iranu, nie pochodzi z Zatoki Perskiej. I pytanie do Ciebie. Kto dziś Twoim zdaniem ugrał więcej? USA, Iran czy Pakistan? Napisz w komentarzu jeden wyraz. USA, Iran lub Pakistan. To był specjalny odcinek podcastu Świat o rozejmie między USA a Iranem. Podcast Świat to oczywiście najlepsze miejsce w polskim internecie, żeby zrozumieć Bliski Wschód, ale i cały świat. Jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat, subskrybuj nas i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.